Witajcie z tego średniowiecznego hiszpańskiego zamku położonego na południu, niedaleko Grenady. Opowiem Wam historię Hiszpanii w średniowieczu. Od czasów upadku wielkiego państwa Wizygotów aż po koniec rekonkwisty, pod koniec XV wieku. Opowiem o tych wielkich zmaganiach, które przez te stulecia miały miejsce na Półwyspie Iberyjskim, o tym, jak przepychali się chrześcijanie z muzułmanami o kontrolę nad tym wielkim i bardzo bogatym półwyspem. Rekonkwista, która jest opisywana w sposób bardzo wyidealizowany dzisiaj jako wielkie zmaganie chrześcijan przeciw muzułmanom, wcale nie była taka czarno-biała, jakby się mogło wydawać. Zobaczycie tutaj, jak wiele odcieni miały te walki, które toczyły się tutaj przez setki lat na Półwyspie. Jak bardzo często chrześcijanie walczyli między sobą przede wszystkim, a nie z muzułmanami. Jak często muzułmanie korzystali z pomocy chrześcijan, żeby pokonywać innych chrześcijan. I jak często chrześcijanie również korzystali z pomocy muzułmanów, aby pokonywać innych muzułmanów. Tutaj te konfiguracje były wszelkie możliwe przez te stulecia. Jak to wszystko w ogóle się zaczęło? Jak doszło do tego, że muzułmanie zagościli na Półwyspie Iberyjskim? Otóż wszystko tak naprawdę zaczęło się w 697 roku, kiedy to Kartaginę, wspaniałe niegdyś miasto w dzisiejszej Tunezji, zdobyli Arabowie, którzy tutaj od strony Egiptu lądem przybyli, żeby swój islam propagować. Kartagina była wtedy pod władaniem bizantyjskim, ale że Bizancjum było wtedy bardzo słabe, więc nie udało im się utrzymać tego odległego przyczółka i po długim oblężeniu Kartagina upadła, po czym została przez muzułmanów splądrowana, lecz ruch oporu przeciwko władzy muzułmańskiej w Tunezji dzisiejszej był bardzo silny. I na czele tego ruchu oporu stanęła rudowłosa księżniczka o imieniu Dalia lub, jak Arabowie ją zwią, Al-Kahinia. To, że ona była rudowłosa, świadczy prawdopodobnie o tym, że była z pochodzenia Wandalką. A jak może pamiętacie z mojego filmu o Wandalach, Wandalowie tutaj właśnie stworzyli swoje potężne królestwo i bardzo wiele tysięcy tych ludzi pochodzących z terenów dzisiejszej Polski przybyło do Tunezji i tutaj oczywiście zostawili swoje geny, więc Dalia mogła być potomkinią właśnie tychże Wandali. Nie jest to pewne. Tak czy inaczej walczyła ona dzielnie przeciwko muzułmanom, zjednoczyła pod swoim panowaniem zarówno te resztki Wandalów, które tam jeszcze były, jak i resztki sił bizantyjskich, jak i lokalnych Berberów, którzy też nie chcieli, żeby ktoś im tutaj narzucał jakiegoś proroka, narzucał jakiś islam, w ogóle jakieś zasady moralne, które dla nich były dosyć abstrakcyjne. I walczyli oni twardo przeciwko muzułmanom aż do 702 roku. Niestety w roku 702 przegrali bitwę z kolejną falą najazdów arabskich. Tunezja ostatecznie upadła, Al-Kahinia została zabita i islam przelał się dalej aż po Atlantyk, aż na same zachodnie krańce północnej Afryki. I tutaj Berberowie, którzy świeżo co przyjęli islam, zaczęli wyprawiać się na północ przez Gibraltar do Al-Andalus, jak później będą to zwać przez wieki. Wiedzieli, że tam sytuacja jest dosyć korzystna dla nich, to znaczy są walki wewnętrzne, król Rodrigo nie jest silnym władcą i dlatego taki berberyjski generał Tariq ibn Zayad uderzył w 711 roku z niewielką armią, bo około 5 do 7 tysięcy wojowników. I co się okazało? W bitwie nad Guadalete udało mu się rozbić zupełnie w proch armię potężnego niegdyś królestwa Wizygotów. Udało mu się to zrobić przede wszystkim dlatego, że były tam potężne podziały wewnętrzne, oni byli skłóceni między sobą. I po tym sukcesie Musa, namiestnik Afryki, stwierdził, że trzeba kuć to żelazo, póki jest gorące. Wysłał dodatkowe wojska
i w przeciągu kolejnych 8 lat cała niemalże dawna, bardzo ważna prowincja rzymska, a później Wielkie Królestwo Wizygotów zostało podporządkowane władzy Musy, który był namiestnikiem z ramienia kalifatu Umajadów. Jest to niezwykle szybka zmiana na mapie politycznej świata. Takie zmiany zdarzają się bardzo rzadko. Tutaj mamy ogromny półwysep, który w przeciągu niecałej dekady zmienił zupełnie swojego władcę i to zmienił go na trwale. Lecz na samej północy, na samym północnym i zachodnim kraniuszku tego półwyspu, oddzieleni potężnymi szczytami gór kantambryjskich, zostali ci uciekinierzy sprzed inwazji muzułmańskiej, resztki arystokracji wizygockiej, ludzie, którzy nie chcieli poddać się muzułmanom, tam wszyscy się schronili i stworzyli królestwo zwane Asturią, a ich przywódcą był Pelagiusz. Początkowo mieli ich gdzieś ci muzułmanie, ale kiedy dowódca muzułmański Munuza w roku 721 wyprawił się na północ, żeby walczyć z Frankami i tam przegrał, no to wracając postanowił, że jakieś zwycięstwo jednak do Kordoby chciałby przywieźć i postanowił jeszcze dojechać tych Asturyjczyków, którzy naprawdę nie byli poważnie traktowani przez muzułmanów na południu. Uderzył na to malutkie państewko zwane Asturią i tam w wąwozie Covedonga siły Pelagiusza zdołały pokonać tego generała muzułmańskiego i zabiły go. Także armia została zupełnie pokonana. Było to wielkie zwycięstwo chrześcijan, które dało im ogromną nadzieję i też spory szok dla muzułmanów mieszkających na południu, aczkolwiek oni wtedy mieli inne problemy, więc na razie zostawili malutką, ale silną Asturię w spokoju. Na szczęście dla ocalałych na północy chrześcijan, kalif Yazid II rządził tylko 4 lata i zmarł w 724 roku, co spowodowało, że ogromnym imperium targały wojny domowe, szczególnie, że kalif ten wprowadził znaczące obciążenia finansowe dla podbitej ludności niearabskiej. Buntowali się oni teraz, bo mieli wcześniej obiecane coś zupełnie innego. Mówiono im: przyjmijcie islam i wszyscy będziemy równi jak bracia przed Allahem. Teraz okazało się to tylko polityczną propagandą i na przykład cała Afryka Północna zbuntowała się przeciwko władzy w stołecznym Damaszku. W 730 roku sytuacja została trochę opanowana, a Al-Andalus objął nowy gubernator pochodzący z dalekiego Jemenu, Abd al-Rahman. Zabrał się on energicznie za porządkowanie spraw na Półwyspie Iberyjskim, aby móc wykonać kolejny wielki podbój w imię Allaha. Dla muzułmanów władających Al-Andalus jacyś tam górale w Asturii nie byli istotnym problemem, ani też nie byli intratnym celem do podbojów. Dla nich liczyła się Francja. To był silny kraj chrześcijański, który można było podbić w imię Allaha. I właśnie kalif Umajadów taki cel wyznaczył tej dalekiej zachodniej prowincji. Wysłał im posiłki i powiedział: macie zdobyć Francję. I oni to spróbowali zrobić w 732 roku. Przekroczyli Pireneje, ruszyli na północ, wdarli się w głąb Królestwa Franków, a tam napotkali na silną armię pod dowództwem Karola Młota. I w bitwie pod Poitiers doznali sromotnej porażki z ręki tegoż właśnie karolińskiego dowódcy. Właściwie jeszcze nie był karolińskim dowódcą, on dopiero był protoplastą, można by powiedzieć, dynastii Karolingów. I muzułmanie odbili się niczym fala od skały i Francja została ocalona w tym czasie, a inwazja Umajadów na Europę z tej strony została zahamowana. I to była bardzo korzystna okoliczność dla malutkiego królestwa Asturii, ale jeszcze bardziej korzystna okoliczność wydarzyła się kilka lat później, kiedy to wielki kalifat Umajadów pogrążył się w walkach wewnętrznych w latach 48 wieku,
aż ostatecznie w 750 roku upadł i władzę w tym sercu Arabów, czyli na terenie Bliskiego Wschodu, przejęli nowi władcy, byli to Abbasydzi, którzy chcieli również sięgnąć po Al-Andalus, ale ta kraina nie uznała ich zwierzchnictwa. Co więcej, uciekinier z dynastii Umayyadów, Abd al-Rahman, wylądował w roku 755 w okolicach Murcji i przyjechał do Andaluzji jako pan i władca, który teraz przejmie tu władzę jako prawowity następca kalifatu Umayyadów. I wiele ludzi tak właśnie go postrzegało, ale Al-Fihrir, dotychczasowy zarządca tej krainy, nie był taki skory oddać władzę Rahmanowi. Jednakże w tym czasie walczył na północy przeciwko Baskom. Tam doznał klęski. Baskowie to bardzo wojownicze plemię, które wiele razy dało się we znaki nie tylko muzułmanom. I kiedy powrócił na południe, Abd al-Rahman miał już dosyć duże wojska, silnych popleczników i doszło do konfrontacji zbrojnej obu stron. Jednakże zanim doszło do bitwy, to doszło do swego rodzaju demonstracji, ponieważ Al-Fihir miał bardzo dobrze wyekwipowaną i zaopatrzoną armię, natomiast armia Rahmana była bardzo słaba i wygłodniała wręcz, więc tamci ludzie po prostu pokazywali im: popatrzcie, my mamy jedzenie. Wychodzili przed szeregi, obiadali się na oczach armii Rahmana, żeby obniżyć ich morale. Co więcej, w jego armii również panowały pewnego rodzaju napięcia i bunty. Jedni stwierdzili, że zobacz, Abu Rahmanie, ty masz wspaniałego wierzchowca, który raczej będzie ci służył do ucieczki z pola walki niż do walki w tejże bitwie. Rahman podszedł do przywódcy tych buntowników, zapytał: na czym ty jeździsz? On odpowiedział: jeżdżę na mule, zamień się ze mną. Dobrze. I tak oto Abd al-Rahman wsiadł na muła, wszyscy z podziwem spoglądali na niego i uderzył do ataku, a za nim jego armia i zwyciężyli. Zwyciężyli nad Al-Fihrirem, pokonali go i w ten oto sposób Umayyadzi stworzyli swój przyczółek władzy w Hiszpanii i ich władza tutaj będzie trwać przez kolejne 3 wieki, aż do 1031 roku. Oczywiście korzystając z tych wewnętrznych sporów o władzę w Andaluzji, Asturyjczycy powolutku, dolinka po dolince, zdobywali sobie tereny wokół swoich pierwotnych siedlisk i powiększali swoją domenę kosztem muzułmanów. Król Asturii, Fuela Okrutny, który rządził od 757 do 768 roku, był bardzo waleczny. Kiedy tylko miał względny spokój na południu i w danym roku nie musiał walczyć tam z Maurami, wyprawiał się na Basków i podporządkował sobie w ten sposób terytoria na wschodzie. Obawiając się o swoją władzę, zlecił później morderstwo swojego brata, co z kolei wywołało wielki bunt szlachty i również w konsekwencji śmierć Fuela Okrutnego. Niepokoje wewnętrzne wywołane tym wydarzeniem trwają teraz przez kilka lat w Królestwie Asturii i w ten sposób też wygasa dynastia panująca wywodząca się od sławnego Pelagriusza, który pokonał muzułmanów w pamiętnej bitwie w wąwozie Covedonga w 722 roku. W 774 roku natomiast nad Asturią władzę przejmuje Silo i okoliczności polityczne dla niego stają się bardzo korzystne, bo Maurowie mają nie lada problem na północy, gdzie panowanie zaczyna właśnie Karol Wielki. Wykorzystując to, że Maurowie z Frankami ścierają się o dominację na południowych stokach Pirenejów, Silo uderza na zachód i podporządkowuje sobie Galicję. W VIII wieku walki na południe od gór kantabryjskich, które były naturalną, bardzo potężną fortecą broniącą Asturię, która leżała sobie na północy nad Oceanem Atlantyckim. Walki te były tak częste, że teren ten zyskał sobie miano pustkowia Duero, bo wyludnienie tego obszaru było bardzo wielkie. Dopiero w IX wieku, kiedy Asturia umocni tutaj swoją pozycję, zacznie powoli osiedlać ten region i zabezpieczając go przed rajdami Maurów,
budując zamki, podobne do tego, w którym znajduje się obecnie. Moi drodzy, zmiana lokalizacji. Przenosimy się do innego zamku, też wybudowanego w czasie, kiedy muzułmanie panowali nad południową Hiszpanią. Ten znajduje się na wysokości 1200 metrów, ale mimo że jest zima, jest tu dzisiaj upalnie gorąco. Może tego nie widać, ale w tym miejscu, gdzie siedzę, jest jakieś 25 stopni Celsjusza co najmniej, ponieważ słońce praży na mnie od południa, a te stare mury zapewniają mi osłonę, więc tu się robi taka kumulacja ciepła, co jest naprawdę bardzo przyjemne w zimie, więc korzystam z tego absolutnie, nie narzekam na warunki, w jakich przyszło mi dla Was opowiadać o historii Półwyspu Iberyjskiego. A historia ta jest niezwykle ciekawa i kontynuując naszą końcówkę VIII wieku, w 778 roku miała miejsce słynna wyprawa Karola Wielkiego na południe. Zachęciła go do tego postawa Sulajmana. On był takim niezależnym władcą północno-wschodniej części Hiszpanii, dzisiejszej Katalonii i tamtych terenów trochę bardziej na zachód. I Sulajman wysłał poselstwo do Karola, mówiąc mu, że jak przybędzie ze swoją armią, umocni tutaj jego władzę, no bo oczywiście trwał jego spór pomiędzy Rahmanem, który na dole panował tam na południu w Kordobie i konsolidował swoją władzę nad Półwyspem. Więc Sulajman powiedział Karolowi, że jeżeli on mu pomoże tutaj usamodzielnić się od Rahmana, to bardzo chętnie zostanie jego wasalem i przyjmie jego zwierzchnictwo. Więc dla Karola Wielkiego była to fajna okazja, żeby rozszerzyć swoją władzę na południe za Pireneje. A być może w jego imperialnej głowie też tlił się pomysł, żeby kiedyś cały Półwysep Iberyjski podporządkować. No bo skoro kilkaset lat wcześniej Wizygoci byli w stanie to zrobić bardzo szybko i stosunkowo łatwo, to dlaczego on, wielki władca Franków, znacznie potężniejszy niż Wizygoci w tamtym czasie, nie mógłby osiągnąć tego samego, a przy okazji pokazać się jako wspaniały chrześcijański władca, który jest w stanie wyrzucić muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Tak więc w 778 roku przeprawił się z dość potężną armią przez Pireneje. Przybył pod Saragossę, lecz tu okazało się, że wcale nie jest tak różowo, jak Sulajman zapowiadał, że siły Rahmana są dosyć silne. Sulajman z kolei wcale nie zamierza tak łatwo składać hołdu i stawia różne warunki, a co więcej, z południa nadciągała jeszcze potężniejsza armia Abd al-Rahmana. Więc Karol, widząc co się święci, postanowił ewakuować się na północ, ale żeby tak całkowicie nie było bezowocne to wielkie przemieszczenie wojsk na południe, to uderzył na Basków i zrównał z ziemią mury ich stolicy, żeby pokazać im, że oni mają być posłuszni jemu i żeby nie mieli takiego punktu, w którym mogliby się łatwo bronić przed Frankami. Kiedy wracał przez Pireneje do Francji, w sławnym wąwozie Roncevaux, jego tylnia straż została napadnięta przez Basków, którzy w ten sposób chcieli się zemścić na Karolu za jego akcję. No i tam właśnie miała miejsce ta słynna rzeź Franków i tam też poległ słynny Roland i pieśń o Rolandzie jest tym wspaniałym eposem rycerskim, który właśnie opowiada o tych wydarzeniach i o tej walce z Baskami w wąwozie Roncevaux. Po tym nieudanym tak naprawdę marszu Karola Wielkiego na południe, rok później Rahman uderzył na północ i podporządkował sobie te tereny Sulejmana, także ten teren już teraz stał się jego domeną, a kolejna byłaby na pewno Asturia, gdyby nie śmierć Abd al-Rahmana, lecz po nim wcale nie było łatwiej chrześcijanom, ponieważ kolejnym emirem Al-Andalus został Al-Hashim. Człowiek, który był bardzo skromny, oddany idei islamu, zaczytany w Koranie i uwielbiający dżihad. Tak więc w 793 roku wyprawił się sam za Pireneje i tam pod Carcassonne zadał sromotną klęskę Frankom, jednak nie wykorzystał tego zwycięstwa, żeby rozszerzyć swoje wpływy na północ od tych gór,
tylko zajął się plądrowaniem terenów na południu Francji. Rok później uderzył na Asturię i splądrował stolicę Alfonsa II, Oviedo. Padł naprawdę blady strach na Asturian, bo wydawało im się, że ich koniec może być bliski. Na ich szczęście niedługo później Al-Hashim zmarł i Alfonso II bardzo szybko chciał odbudować swój prestiż, zemścić się na muzułmanach, więc wyruszył z kampanią wojenną na południe i dotarł aż tak daleko jak Lizbona i złupił to ważne muzułmańskie miasto portowe, które odpowiadało oczywiście za dużą część handlu z północą, z krajami takimi jak północna Francja, Anglia i dalej Dania, ponieważ musimy pamiętać, że tutaj Wzdłuż atlantyckich wybrzeży Francji i Hiszpanii cały czas były szlaki handlowe od starożytności poprzez wczesne średniowiecze. Pływały tędy gęsto statki, które z jednej strony eksportowały luksusowe towary z Al-Andalus. Tutaj muzułmanie produkowali wspaniałe wyroby, biżuterię, jak również piękne tkaniny, później też jedwab. A z północy napływały tutaj masy niewolników przede wszystkim i także słowiańskich niewolników, o czym opowiem w dalszej części tego filmu. Alfonso ma dużo szczęścia, ponieważ kolejny emir Kordoby, Al-Hakim, ma kolosalne problemy wewnętrzne i praktycznie całe 26 lat swoich rządów spędza na tłamszeniu opozycji wewnątrz Al-Andalus. Także nie ma za bardzo okazji, żeby wyprawiać się na północ i tam przeciwdziałać postępom Alfonsa. A ten, korzystając oczywiście z tego zamieszania, stopniowo rozszerza swoje wpływy na południe od gór kantabryjskich i umacnia swoją władzę na północy półwyspu. Co więcej, dzieje się niesamowity cud. W 814 roku w grocie na północno-zachodnim krańcu Hiszpanii mówi się, że to Alfonso sam odnajduje grób świętego Jakuba, apostoła chrześcijan, jednego z 12 uczniów Jezusa, który według chrześcijańskich wierzeń przypłynął pod koniec swojego życia do Hiszpanii, żeby tutaj nawracać tych pierwszych chrześcijan hiszpańskich na wiarę katolicką, na chrześcijaństwo, w tamtych czasach jeszcze można by powiedzieć, i zawędrował aż na północny kraniec Hiszpanii, gdzie zmarł, i właśnie tą grotę po prawie 800 latach znalazł Alfonso. Wielki cud. Oczywiście mowa o Compostelli, Santiago de Compostela, czyli święty Jakub z Compostelli. Stało się to momentalnie niesamowicie ważnym miejscem pielgrzymek i ważną relikwią, która teraz wzmacniała moralnie tą walkę chrześcijan z muzułmanami na południu. W 825 Inigo Arista, władca Basków, wybił się na niepodległość i od tego czasu możemy liczyć powstanie Królestwa Nawarry, bardzo istotnego tutaj niezależnego elementu na Półwyspie, który właśnie w tym momencie, korzystając z tego, że Frankowie są osłabieni nieco po śmierci Karola Wielkiego, a w Al-Andalus trwa walka o władzę, wybijają się właśnie Baskowie na niepodległość i ta ich niepodległość będzie trwać przez kolejne wieki. Natomiast kolejny emir próbuje zaatakować Asturię, która, jak widać, trochę się rozrosła w siłę, więc w 825 roku wysyła armię, lecz pod Narón zostaje ona pokonana przez Asturian. I jest to bardzo istotne zwycięstwo, ponieważ umacnia to ich pozycję na północy. A teraz, żeby nie było zbyt prosto, mamy kolejny element, który wkracza na Półwysep Iberyjski, a są to Wikingowie. Bjorn, żelaznoboki, przypływa na czele ogromnej ilości statków i na początku
uderza na Asturię, jako że płynąc z północy wzdłuż wybrzeży Francji, Asturia jest pierwszym, na co wpadł Bjorn Żelazny Bok. Atakuje Korunnię, plądruje ją, lecz król Asturii, Ramiro I, zbiera szybko wojsko i daje im odpór. Wikingowie tracą sporo statków tutaj i płyną dalej, niezrażeni tą początkową porażką. Płyną dalej i uderzają na Al-Andalus, co powoduje kolosalne zdziwienie tamtejszych muzułmanów. Wikingowie wpływają swoimi statkami w górę Wadi al-Kabir, czyli po arabsku Wielkiej Rzeki. Dopływają do Sewilli i plądrują praktycznie całe to miasto. Ostaje się tylko forteca w samym centrum, której Wikingowie nie mają czasu zdobywać, muszą się spieszyć. Bo wiadomo, ich siła nie jest jakaś przytłaczająca, to nie jest 10-tysięczna armia, a kiedy już dzwony na alarm biją w Andaluzji, no to wiadomo, że odpowiedź będzie potężna. Po splądrowaniu Sewilli próbują płynąć dalej w kierunku Kordoby. Marzy im się splądrowanie stolicy Al-Andalus, lecz tam zostają odparci, przegrywają bitwę i resztki ich tak naprawdę uciekają w dół Wadi al-Kabir, a później przez Atlantyk wracają do Norwegii, skąd przybyli. Ale ta wyprawa, jak możecie sobie wyobrazić, rozpala wyobraźnię tych wikingów mieszkających w Danii, w Norwegii, którzy słyszą opowieści od tych ludzi, którzy wrócili z tej wyprawy. Opowiadają oni o wielkich bogactwach, opowiadają o wielkim, bogatym kraju, który stosunkowo łatwo można napaść. I to wszystko powoduje, że 15 lat później kolejna wyprawa wikingów uderza na Półwysep Iberyjski w roku 859. Tym razem odpuszczają Asturii zupełnie, napadają jeszcze bardziej na południe, uderzają na afrykańskie posiadłości Arabów. Tam oczywiście zaskoczenie znów jest ogromne. Łatwo przychodzi wikingom plądrowanie tych miast. Wyobraźcie sobie, no, te miasta nie miały tysięcznych garnizonów. To były bogate, kupieckie miasta na brzegu Atlantyku, czy później jak przepłynęli przez Gibraltar na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Nagle zjawiają się wikingowie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Raz, dwa, plądrują, wsiadają na statki, odpływają. Ta strategia była dla Arabów niesamowicie trudna do pokonania. Później zaczęli lądować na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego, tam po stronie już hiszpańskiej, okolice Grenady zaczęli plądrować. No i udało im się podczas tej wyprawy na czas uniknąć zemsty wojowników z Al-Andalus. Uciekli na swoje statki, zanim oni zorganizowali silny opór i wrócili do Skandynawii, wioząc na swoich statkach potężne łupy. Tymczasem, korzystając z tego, że na południu szaleją wikingowie, Ordonio I, król Asturii, uderza na Banu Qasim, czyli ten obszar właśnie Katalonii plus trochę bardziej na wschód. Zjednoczy się w tym ataku z Królestwem Nawarry i podporządkowuje chrześcijanom ten obszar. Więc mamy tu znaczne przechylenie sił na korzyść chrześcijan, korzystając z tego, że ci wściekli barbarzyńcy, poganie, wikingowie plądrują południe Al-Andalus. Następcą Ordonia jest Alfons III, który ma szczęście rządzić przez 44 lata i jest tytułowany imperatorem Espanii. Za jego rządów udaje mu się podporządkować tereny w dzisiejszej północnej Portugalii, miasta Porto, Bragę. Rozszerza też swoje panowanie na południe aż do rzeki Duero. I zobaczcie, trzeba było około 150 lat od zwycięstwa w wąwozie Covadonga, żeby siły Asturii mogły przesunąć się o te 100-200 km do rzeki Duero. Jak powolny był to proces we wczesnym średniowieczu. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że Al-Andalus pogrążona jest w walkach wewnętrznych w tym czasie i nie są oni w stanie wysłać wystarczająco skutecznej siły zbrojnej na północ, żeby tam
te postępy Alfonsa III zatrzymać. Umiera on w 910 roku i dzieli kraj pomiędzy swoich 3 synów. Jednakże krótko potem Garcia, który rządził w Galicji, umiera i Ordonio jednoczy wszystkie 3 części królestwa, tworząc teraz Królestwo Leonu, gdyż to właśnie Leon staje się główną stolicą tego królestwa. W tym czasie też powstaje mnóstwo zamków na południu, na północ od rzeki Duero, która jest graniczna, i stąd kraj ten będzie nazywał się Kastylia. Jednakże te postępy chrześcijan zostaną zaraz zahamowane, ponieważ na południu do władzy dochodzi najwspanialszy władca wczesnośredniowiecznej Hiszpanii, Abd al-Rahman III. I zadaje on potężną klęskę Królestwu Leonu pod Valdejuera w 920 roku. Co jednak nie powoduje, że całkowicie oni zamykają się w sobie, bo już kolejny król Leonu, Ramiro II, robi śmiałą wyprawę na południe, zdobywa Madryt i rusza dalej na Toledo. Toledo, które było oczywiście stolicą Królestwa Wizygotów, więc jest niesamowicie ważne dla Królestwa Leonu, ponieważ ono też swój rodowód wywodzi jeszcze od Królestwa Wizygockiego, którego spadkobiercą była Asturia, a której spadkobiercą jest Leon, prawda? Więc tutaj Toledo było niezwykle ważne dla chrześcijan, jednak nie udaje mu się to zrobić w 932 roku. Abd al-Rahman z kolei wyprawia się w 939 roku, żeby ponownie ukarać chrześcijan na północy, lecz doznaje niesamowitej klęski. Wojska arabskie zostają zmiażdżone i samemu kalifowi teraz już ledwo udaje się uciec z życiem, a biorąc to pod uwagę, podpisuje pokój z Ramiro II, żeby mieć wolne ręce na południu. Ponieważ co się dzieje na południu? Dla Abd al-Rahmana III te walki na północy były w ogóle nieistotne. Dla niego tam jakaś rzeka Duero, czy nawet ten utracony Madryt to był pikuś. On w 929 roku ogłosił się kalifem. Kalifem, czyli tak jak emir to jest u Arabów król mniej więcej, tak kalif to jest imperator, cesarz. I teraz jako kalif on rościł sobie prawo do władzy nad wszystkimi muzułmanami na świecie. No ale w tym czasie był już kalifat Abbasydów, kalifat Fatymidów. I właśnie z tym kalifatem Fatymidów on przede wszystkim chciał walczyć. Po ogłoszeniu się kalifem, pamiętajmy, był z dynastii Umajadów, czyli z tej dynastii, która tworzyła ten pierwszy wielki kalifat arabski. Starał się rozszerzyć swoje panowanie na północy Afryki. Budował flotę, żeby na Morzu Śródziemnym walczyć z Fatymidami, żeby zająć Tunezję. To były jego cele polityczne, a nie jakieś tam walki na północy z, jak dla niego, dosyć prymitywnymi królami Leonu. Jednakże sytuacja zmienia się po jego śmierci, ponieważ na południu dalej jest dosyć silna władza, natomiast na północy dochodzi do zamętu wewnętrznego, dochodzi do walk wewnętrznych w Królestwie Leonu. Tam przez krótki okres czasu będą rządzić takie postaci jak Ordonio IV, nikczemny, czy Sancho I, gruby. I to powoduje, że postępy rekonkwisty zostają zatrzymane, a nawet powiedziałbym cofnięte, ponieważ na południu do władzy nie jako kalif, bo kalif musiał być z dynastii Umajadów, ale jako, można powiedzieć, wezyr, dochodzi człowiek, który nazywany jest przez chrześcijan Almanzor. I ten groźny tytuł rzeczywiście był odzwierciedlony w rzeczywistości. Ale zanim powiem o tym, jak Almanzor był utrapieniem przez wiele
lat dla północy Hiszpanii opowiem o tym, jak potężna ekonomicznie stała się Al-Andalus za panowaniem... Skorpion chodzi po kamieniu. Mam nadzieję, że do mnie nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to Wam go nakręcę. Zobaczycie, jak fajny. Więc teraz opowiem Wam o tym, jak potężna ekonomicznie była Al-Andalus pod panowaniem tych Umajadów, szczególnie tego najpotężniejszego Abd al-Rahmana III i późniejszych jego następców. Otóż kraj ten był tak niesamowicie bogaty i tak rozwinięty intelektualnie, kulturowo, że mamy bardzo dokładne zapiski kolektorów podatkowych, jak wyglądało życie ekonomiczne w tym czasie, na przykład w Kordobie. I wiemy stąd, że typowy pracownik w tamtym czasie zarabiał przez rok swojej pracy około 100 gramów złota, co jest wartością całkiem realistyczną, nawet jak na dzisiejsze standardy, ponieważ dzisiaj 100 gramów złota to jest około 35 000 złotych, przeliczając nasze PLN-y. I biorąc pod uwagę, że w tamtym czasie podatki były mikroskopijne, to takie zarobki były całkiem dobrym zarobkiem jak na człowieka pracującego, więc ludzie tam żyli dosyć dostatnio, można powiedzieć. Ale co jest najbardziej niesamowite, to to, jak bogata była Kordoba w tamtym czasie i jak potężne bogactwo posiadał kalif Andaluzji. Wyobraźcie sobie, że jeżeli by przeliczyć sumę srebra i złota, przeliczyć to wszystko na złoto, sumę srebra i złota zbieranego w podatkach rocznie przez tychże kalifów, to wynosiło to w tamtym czasie aż 75 ton złota. To jest kolosalna ilość. Dla porównania, obecnie Polska ma zapasy złota 509 ton, a kalifat Kordoby 75 ton złota rocznie zbierał w podatkach. Biorąc pod uwagę, że w pełnym średniowieczu potężne Królestwo Francji zbierało w podatkach około 10 ton złota, a Polska za Kazimierza Wielkiego miała budżet, przeliczając srebro na złoto, w wysokości około 1 tony złota. Więc zobaczcie, 75 ton złota rocznie oni w podatkach zgarniali. Także to była niesamowita potęga ekonomiczna i też militarna, bo oni mogli sobie pozwolić na najemników, jakich tylko chcieli, i mieli licznych rycerzy chrześcijańskich, którzy za dobre pieniądze walczyli po stronie kalifa. Również mieli całe gwardie niewolników, w dużej mierze słowiańskich, ponieważ handel słowiańskimi niewolnikami kwitł w tamtym czasie. Takie były dwa centra sprzedaży niewolników w Europie. Jednym to była Praga, drugim Wolin. Oczywiście trzecim bardzo istotnym, ale to już zupełnie gdzie indziej, to był Konstantynopol. I kupcy tam nabywali niewolników słowiańskich i transportowali ich całymi tysiącami do Andaluzji. Tam byli bardzo chętnie kupowani przez kalifa, ale też przez licznych możnowładców. Kalif oczywiście brał dobrych mężczyzn do swojej gwardii, elitarnej gwardii słowiańskiej, którą miał, która była bardzo mu wierna, ponieważ nie była uwikłana w te wszystkie lokalne powiązania polityczne. Kobiety, Słowianki, oczywiście przepiękne, trafiały do haremu tegoż kalifa, ale też do haremów innych możnowładców. Także popyt na Słowian był ogromny. Co więcej, taki niewolnik kupiony na przykład w Pradze miał ten wielki plus, że nie dość, że sam się transportował na własnych nogach do Andaluzji, to jeszcze mógł nieść towary na swoim grzbiecie, więc w ogóle kupcy, którzy skupowali tych niewolników, byli przeszczęśliwi. A tymi kupcami byli przede wszystkim Żydzi, którzy mieszkali w Andaluzji i podróżowali po Europie właśnie handlując. Na północy to byli też oczywiście wikingowie, którzy pływali przez Ocean Atlantycki i na przykład w Lizbonie sprzedawali tych niewolników. A na południu kupcy arabscy, kupcy żydowscy, którzy właśnie przez Morze Śródziemne pływali do Konstantynopola i dalej nawet też do tych miast na wybrzeżu na Krymie, gdzie od Rusów kupowali też niewolników i transportowali ich do Andaluzji.
Andaluzja nie dość, że była bardzo bogata, to była też multikulturowa, bo ja tak mówię o tym, że to było państwo muzułmańskie, ale no, państwem muzułmańskim było tylko w warstwie tej najwyższej, warstwie zarządczej. Tam było mnóstwo chrześcijan. Chrześcijaństwo generalnie nie było siłowo wypierane. Chrześcijanie mogli sobie wierzyć w swoją religię, musieli tylko płacić trochę wyższe podatki, ale i tak te podatki naprawdę w tamtych czasach były mikroskopijne, więc jeżeli oni płacili trochę wyższy podatek, to nie byłby jakiś wielki problem. To nie jest tak jak dzisiaj, że powiedzmy muzułmanin płaciłby 20% podatku dochodowego, a chrześcijanin 40%. No to gdyby tak było, to wiadomo, że chrześcijanie szybko by zmienili wyznanie. Te podatki były niskie, więc tam tych chrześcijan było naprawdę dużo pod władaniem kalifów Kordoby, a było też mnóstwo Żydów, którzy tutaj widzieli po prostu miejsce do świetnych interesów i też ci Żydzi rzadko byli jakoś tam nękani przez kalifów, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, że jakiś tam doczytał się w Koranie, że ci Żydzi to nie są najfajniejsi i próbował im dokuczać w różny sposób, tak powiedzmy dokuczać. Generalnie był to jeden z najbogatszych krajów świata w X wieku. To jest pewne i to jest niesamowite, że, to zaraz opowiem, kalifat Umajadów w Andaluzji rozpadł się i z tego też powodu rekonkwista mogła nabrać rumieńców na nowo. Ale zanim do tego dojdziemy, wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianego wcześniej Almanzora. Był to człowiek z bogatej rodziny jemeńskich zdobywców Al-Andalus. Jego potomkowie osiedlili się na południu Hiszpanii po tym, jak dzielnie służyli pod Tarikiem ibn Zayadem na początku VIII wieku. Tenże Abu Amir, jako młodzieniec z bogatego rodu, został wysłany do Kordoby na nauki. I tam szybko awansował w aparacie administracyjnym kalifatu, jako człowiek niezwykle inteligentny i skuteczny. Warto tutaj zaznaczyć, że Kordoba w X wieku była prawdopodobnie najwspanialszym miastem Europy, z licznymi uniwersytetami i z bardzo wysokiej jakości życiem intelektualnym. Abu Amir, mimo bardzo młodego wieku, szybko znalazł się w pobliżu szczytów władzy w Kordobie. W 976 roku, kiedy kalif Al-Hakam II zmarł, Abu Amir był tym, który bardzo przyczynił się do zapewnienia władzy jego 8-letniemu synowi Hashimowi II. Była to pierwsza taka sytuacja w Al-Andalus, aby nieletni chłopiec przejmował władzę po śmierci ojca, a jako że stawką była władza nad jednym z najpotężniejszych krajów ówczesnego świata, oczywiście nie obeszło się bez spisków, konszachtów i przelewu krwi. Stronnictwo małego kalifa Hashima II powierzyło dowodzenie nad armią właśnie temu zdolnemu Abu Amirowi, a ten przez kolejne 5 lat zniszczył wszystkich przeciwników politycznych Hashima i w 981 roku przyjął tytuł Al-Mansur ibn Allah, czyli zwycięzca z boskiej łaski. Teraz zajął się on już wyłącznie dręczeniem chrześcijan na północy i robił to niezwykle skutecznie. Przez kolejne 21 lat swoich rządów jako hadżib, czyli wezyr, zrealizował 57 zwycięskich wypraw wojennych. Głównie najeżdżał Królestwo Leonu, ale w 985 roku zdobył też Barcelonę. Aby jakoś chronić Nawarę przed jego dżihadem, Sancho II dał mu swoją córkę za żonę. W 997 roku Al-Mansur złupił nawet Santiago de Compostela, niezwykle ważne dla chrześcijan miejsce pielgrzymek. Maurowie zabrali z Santiago całe bogactwo tego sanktuarium, nawet dzwony. Po tym wydarzeniu władcy północy Hiszpanii byli zupełnie przerażeni. Zaprzestali wszelkich waśni pomiędzy sobą i zjednoczyli się przeciw potężnemu wezyrowi. Nie zdążyli jednak go pokonać, gdyż Al-Mansur zmarł w 1002 roku, a była to niezwykle sprzyjająca okoliczność dla młodego króla, który teraz będzie Kolejnym potężnym władcą Hiszpanii na początku XI wieku był Sancho Wielki, władca Nawarry, który przez swoje 35 lat panowania zdołał zjednoczyć prawie całą północ Półwyspu Iberyjskiego.
Zaczął swoje rządy w 1004 roku jako jedynie 10-letni chłopiec. Jednak bardzo szybko zaczął prowadzić samodzielną politykę. Zauważył sprzyjające okoliczności na południowych stokach Pirenejów i rozszerzył na wschód swoje wpływy. Za żonę wybrał sobie Muniadonnę, córkę hrabiego Kastylii. Kiedy jej ojciec zmarł w 1017 roku, a wkrótce później jego następca, brat Muniadonny, został zabity, Sancho występuje jako protektor Kastylii i podporządkowuje sobie ten region. Później osadza tam swojego syna Ferdynanda. Wszystkie te sukcesy możliwe były, ponieważ w kalifacie Kordoby trwa potężny kryzys po śmierci Almanzora w 1002 roku. Kalif Haszim II, który żył w jego cieniu, teraz nie radzi sobie zupełnie z polityką, a dwór w Kordobie rozdarty jest walkami o władzę pomiędzy urzędnikami. Nie poprawia sytuacji także detronizacja Haszima II w 1009 roku, bo Muhammad al-Mahdin, kolejny kalif, z trudnościami rządzi tylko przez kilka miesięcy i umiera, a kolejny, Sulejman, także ma władzę tylko przez parę miesięcy, po czym do rządów przywrócony zostaje Haszim II. Ale jak wiecie, takie tarcia w Kordobie były wymarzoną okazją dla chrześcijańskich królestw północy. Natomiast Sancho popełnia pewnego rodzaju błąd, ponieważ dzieli swoje królestwo w swoim testamencie na 3 swoich synów. Fernando otrzymuje zachód, Garcia otrzymuje królestwo Nawarry, a najstarszy syn Sancha, jednak jeszcze z nieprawego łoża, kiedy jeszcze nie był zamężny Sancho z córką hrabiego Kastylii, Ramiro otrzymuje jako swój udział Aragonię. Śmierć Sancha Wielkiego daje początek królestwa Aragonii, która wyłania się z gruzów jego królestwa, a także zjednoczeniu Leonu i Kastylii pod władzą Ferdynanda I Wielkiego. Lecz jeszcze ważniejsza rzecz, bo to wszystko dzieje się w roku 1035, lecz jeszcze ważniejsza rzecz wydarza się 4 lata wcześniej. W 1031 roku kończy się kalifat Umajadów. Walki wewnętrzne są na tyle trwałe, że nie dochodzi tam do konsolidacji władzy, jak to zwykle było. Mimo że były te walki, jednak komuś się udawało złapać to wszystko w garść, zjednoczyć kalifat i panować. Teraz się to nie udaje. Nie ma nikogo na miarę Abd al-Rahmana III i właśnie ten rok jest kluczowy dla rekonkwisty i dla losów Półwyspu Iberyjskiego, ponieważ kończy się kalifat Kordoby i teraz rozpada się to wszystko na małe państewka zwane tajfami, które będą walczyć między sobą, które będą walczyć razem z chrześcijanami przeciwko innym małym państewkom arabskim. Ta sytuacja będzie niezwykle korzystna dla królów północnej Hiszpanii. Co więcej, bardzo ciekawe jest, że niektóre z tych państewek będą zarządzane przez Słowian. Tak, niektórzy z tych niewolników sprowadzonych tutaj do Kordoby zdobywają tak silną pozycję społeczną, że teraz w tym całym zamęcie sięgają po władzę i kilka takich małych państwek muzułmańskich będzie zarządzana przez Słowian przez pewien czas. Przykładem takiej tajfy jest Denia, miejscowość nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, w której okolicy właśnie mieszkam. Tam w 1014 roku do władzy dochodzi były słowiański niewolnik, który awansował w hierarchii administracyjnej w czasie chaosu po śmierci Almanzora i ostatecznie przejął władzę samodzielnie. Nazywał się Mujahid al-Amiri, bo oczywiście przeszedł na islam i przyjął adekwatne imię. Rządzi on aż do 1045 roku. Niestety nie wiadomo, z jakiego słowiańskiego kraju pochodził. Innym przykładem jest tajfa Tortosa, którą rządził inny Słowianin, Labib al-Fatah. Są to tylko przykłady tego, jak wysoko awansowali słowiańscy niewolnicy, którym inteligencja i szczęście pomagały w czasie upadku kalifatu Kordoby. Pośród 3 synów Sancha III Wielkiego Ferdynand okazał się być najbardziej zdolny.
jako żonę wziął sobie Sanchę, córkę Alfonsa V, króla Leonu. Teraz jej brat Bermudo III rządził jako król, ale Ferdynand nie lubił szwagra i wystosował do niego pretensje terytorialne w związku z posagiem, który do jego królestwa miała wnieść Sancha. Wybuchła wojna, w której Ferdynanda wsparł jego brat Garcia, król Nawarry. Przełomowym punktem stała się bitwa pod Tamarón, gdzie we wrześniu 1037 roku wojska braci pokonały Bermudo tak skutecznie, że nawet sam król Leonu podzielił los swoich poległych rycerzy. W ten oto sposób zwolnił się tron Leonu i Ferdynand został koronowany w kolejnym roku na króla, w ten oto sposób tworząc królestwo Leonu i Kastylii. Jego ambicje sięgały jednak dalej. Chciał być hegemonem całej Hiszpanii, szczególnie, że na południu sytuacja była w miarę spokojna. To znaczy podzielona na tajfy Al-Andalus nie sprawiała większego zagrożenia dla chrześcijan. Ferdynand zażądał uznania jego hegemonii przez braci. Ramiro I zgodził się i uzyskał dzięki temu zgodę na koronację na króla Aragonii. Natomiast Garcia z Nawarry uważał, że to on powinien być hegemonem Hiszpanii i w 1053 roku wybuchła wojna pomiędzy braćmi. W jej trakcie rok później Garcia zginął na polu bitwy i w ten sposób Nawarra także dostała się pod władzę Ferdynanda. Kolejnym krokiem było opanowanie terytoriów dalej na południu. Uderzył wzdłuż wybrzeża Atlantyku i z pomocą swoich muzułmańskich sojuszników zajął Coimbrę, ważne miasto w przyszłej Portugalii. Pod koniec swoich rządów był tak potężny, że większość muzułmańskich władców Hiszpanii uznawała jego zwierzchnictwo i płaciła mu trybut. Zapragnął więc Ferdynand sięgnąć po tytuł cesarza Hiszpanii. Ale pomysł ten zupełnie nie spodobał się papieżowi, a tym bardziej cesarzowi niemieckiemu. Ferdynand umiera w 1065 roku i także dzieli swoje rozległe włości pomiędzy trzech synów. Sancho zostaje królem Kastylii, Garcia najmłodszy otrzymuje Galicję, a Leon przypada Alfonsowi, który nie ma łatwo na początku swojego panowania, ponieważ w 3 lata po śmierci Ferdynanda Wielkiego Sancho, król Kastylii, wspierany przez sławnego El Cyda, uderza na brata i pokonuje go w bitwie pod Jantadillą, a następnie Alfons ucieka do wasali swojego ojca, muzułmanów z Toledo. Następnie Sancho uderza na Galicję i pokonuje tam najmłodszego z braci, Garcię, stając się tym samym jednowładcą nad całym królestwem Leonu i Kastylii. Alfons szybko wraca do kraju, aby pokonać brata. Ten oblega go w zamku Zamora. Jednakże podczas oblężenia ktoś zakrada się do Sancha i morduje go. W ten sposób władza nad Leonem i Kastylią błyskawicznie wraca do Alfonsa, a kiedy Garcia także próbuje wrócić z wygnania, to Alfons go pokonuje. Później Alfons w 1079 roku najechał Nawarrę i podporządkował ją sobie. I teraz, korzystając z tego, że przez pół wieku tajfy muzułmańskie na południu nie są w stanie się w żaden sposób zjednoczyć, Alfons VI, król Leonu i Kastylii, uderza na Toledo i w 1085 roku zdobywa to niezwykle ważne miasto i w tym momencie na muzułmanów Al-Andalus pada blady strach, ponieważ skoro jest w stanie zdobyć Toledo, to być może zaraz zdobędzie Murcję, Walencję, Sewillę, a może nawet Kordobę czy Grenadę. Więc sięgają po pomoc na południe, do Maroka, gdzie rządzi nowa dynastia, dynastia Almorawidów. Almorawidzi to był taki ciekawy ruch religijny na początku w Maroku, który to ruch sprzeciwiał się rozwiązłości moralnej innych muzułmanów żyjących w Maroku, a już szczególnie tych w Al-Andalus, że oni żyją w przepychu, że oni nie modlą się 5 razy dziennie, tak jak nakazał prorok, że oni odeszli daleko od surowości i skromności Koranu i że tak naprawdę są heretykami, a nie prawdziwymi muzułmanami. I oni właśnie nazwali siebie Al-Murabitun,
czyli mieszkańcy klasztoru, bo rabit to jest klasztor po arabsku. I oni właśnie tworzyli takie klasztory, w których była dosyć ścisła procedura i tam byli prawdziwymi muzułmanami. Udało im się do 1080 roku zająć całe Maroko i ich przywódca Jusuf ibn Tashfin został zaproszony przez muzułman z Al-Andalus, żeby pomóc im przeciwko chrześcijanom. Więc ci Marokańczycy, Almorawidzi, przybywają na Półwysep Iberyjski i w 1086 roku pod Sagrajos dochodzi do bitwy, w której to wojska Alfonsa VI zostają pokonane i jak gdyby Andaluzja zostaje uratowana na razie przed rekonkwistą. Jednakże kiedy Almorawidzi wracają do siebie, do Maroka, okazuje się, że te tajfy muzułmańskie na północy nadal nie potrafią same o siebie zadbać, biją się między sobą i chrześcijanie znowu korzystają z tego osłabienia, więc Almorawidzi wracają, ale tym razem już nie jako pomocnicy, lecz jako najeźdźcy. Podbijają praktycznie całe Al-Andalus i Jusuf ibn Tashfin jednoczy północ z południem i w ten oto sposób dynastia almorawicka rządzi w połowie Hiszpanii, bo w tym momencie to już jest połowa Hiszpanii, która jest w panowaniu muzułmanów, a już północna połowa jest chrześcijańska. W tym całym kotle iberyjskim właśnie na przełomie XI i XII wieku powstaje kolejne królestwo. O tyle ważne, że nie zniknie ono z mapy Europy, lecz pozostanie na niej do dziś, a w przyszłości odegra kolosalną rolę w historii całego naszego globu. Mowa oczywiście o Portugalii, której, jak wcześniej wspomniałem, zalążek został podbity przez Ferdynanda Wielkiego w połowie XI wieku. A teraz w 1095 roku Alfons VI Kastylijski nadał hrabstwo Portucale od łacińskiej nazwy miasta Portus Calais nad Atlantykiem, dzisiejsze Porto, Henrykowi Burgundzkiemu jako lenno za pomoc w walce z Maurami. Henryk przybył kilka lat wcześniej na czele silnego kontyngentu frankijskich rycerzy, aby pomagać tu w wojnie z Maurami. Wiadomo, era krucjat dopiero przed nami, a rycerze gdzieś potrzebowali walczyć o swoje zbawienie. Kiedy Alfons VI umiera w 1109 roku, władzę nad Królestwem Leonu i Kastylii przejmuje jego siostra Urraca, co nieco rozluźnia podległość wasalną hrabiego Portugalii i wreszcie jego syn, Alfons Enriquez, w 1139 roku po zwycięstwie nad Maurami w bitwie pod Ourique ogłosił się królem Portugalii. Odbyło się to w iście germańskim stylu. Rycerze unieśli Alfonsa Enriqueza na tarczy, uznając go za godnego następcę Wizygotów, rządzących Hiszpanią od V wieku. Nie ma się wszak co dziwić tej tradycji. Większość hiszpańskiej arystokracji była germańskiego pochodzenia, czy to po Wizygotach, czy to po Swebach, którzy przecież na terenie nowo powstałego Królestwa Portugalii mieli swoje królestwo od V do VII wieku. Co więcej, Alfons Enriquez był także z germańskiej dynastii, bo Burgundowie to nic innego jak potomkowie germańskiego plemienia, które w późnej starożytności przybyło do Galii z terenów dzisiejszej ziemi lubuskiej. Zresztą opowiadam o tym w jednym z moich wcześniejszych filmów. Tymczasem wracając na pole bitwy pod Ourique, nowy król ułożył tarczę pokonanych Maurów w krzyż i w ten sposób powstał herb Portugalii używany do dziś. Silna pozycja Alfonsa Enriqueza i jego przyjazne nastawienie w stosunku do wschodniego sąsiada spowodowały, że proklamacja ta została usankcjonowana przez Alfonsa VII w 1143 roku. Alfons był po mieczu z dynastii burgundzkiej, bo jego matka Urraca została wydana za Rajmunda z Burgundii i dlatego oderwanie się Portugalii od korony przebiegło tak gładko. Ponadto Alfons VII nie potrzebował w 1139 roku wojny z Portugalią i potencjalnie jeszcze wojny z Burgundią, bo miał przed sobą znacznie lepsze perspektywy. W kolejnym roku splądrował Kordobę. Natomiast Alfons Enriquez marzył o zdobyciu Lizbony.
najbogatszego miasta na wybrzeżu Atlantyku. Jednak mimo wielkiego męstwa i wojowniczości, z kilkoma tysiącami wojowników, których miał pod swoim dowództwem, nie był w stanie zdobyć miasta liczącego samych mieszkańców tylko kilkanaście tysięcy. Dostał on jednak prezent z nieba. W maju 1147 roku u brzegów Portugalii pojawili się rycerze z Anglii, Normandii, Szkocji, Fryzji, Flandrii i Niemiec, zmierzając tędy na drugą krucjatę do Ziemi Świętej. W sumie było ich prawie 15 tysięcy, świetnie uzbrojeni i żądni zbawienia. Tego trzeba było Alfonsowi Enriquezowi. Posłał zaraz do nich biskupa Porto, a ten przekonał ich, że dodatkowe punkty do zbawienia zyskają właśnie teraz, kiedy pomogą mu zdobyć siedlisko muzułmanów, jakim jest Lizbona. Misja dyplomatyczna się powiodła, połączona armia przystąpiła do oblężenia i po 4 miesiącach Lizbona padła, a młode Królestwo Portugalii zdobyło niesamowicie ważne miasto, które zdefiniowało jego dalszą ekspansję. Nie można opowiedzieć o średniowiecznej historii Hiszpanii, nie wspominając o bodaj najsławniejszym rycerzu epoki Rekonkwisty. Rodrigo Díaz de Vivar, zwany też El Cid Comperador, czyli Cyd Waleczny. Jak wspomniałem wcześniej, Cyd walczył u boku Sancha II, kiedy ten pokonywał brata Alfonsa VI i doprowadził do jego wygnania do Toledo. Później, kiedy Sancho został zabity, Cyd służył u Alfonsa, lecz w 1076 roku popadł w niełaskę, gdyż oskarżono go o defraudację znacznych pieniędzy powierzonych mu na wojsko. Walczył później jako najemnik u muzułmańskiego władcy Saragosy i z jego namaszczenia najeżdżał kastylijskie ziemie. Aby go zneutralizować, Alfons VI zaprosił go do swojej siedziby i ponownie przekonał go do służby na jego rzecz. Lecz szybko pomiędzy nimi znów doszło do zatargu i Cyd, teraz już w służbie Aragonii, zajmował się atakowaniem terenów nad brzegiem Morza Śródziemnego. Z południa nacierają Almorawidzi, więc El Cid poprowadził przeciwko nim do walki wojska zarówno Aragonii, jak i muzułmańskiej tajfy Saragossy. Pokonał almorawickich najeźdźców, a następnie w 1094 roku zdobył Walencję, którą rządził aż do swojej śmierci w 1099. Jego żoną była piękna Jimena ze starego asturyjskiego rodu arystokratycznego, więc po jego śmierci została ona księżną Walencji, a z kolei po jej śmierci miasto to objął Alfons VI. Na początku XII wieku dochodzi też do bardzo korzystnej dla chrześcijan zmiany na południu, gdzie władca Almorawidów, Ali ibn Yusuf, który rządzi od 1106 roku, ma grube problemy, ponieważ z jednej strony chrześcijanie konsolidują się na północy i napierają na jego terytoria, a z drugiej strony na południu, w Maroku, rodzi się kolejny muzułmański bunt, tym razem Almohadów, ludzi, którzy mieszkają w górach Atlas. To w ogóle bardzo ciekawa historia, bo tam jeden z nich wyruszył do Damaszku, później wyruszył do Kordoby i wrócił jako oświecony prorok właściwie, tak go nazywali, i zaczął jednoczyć wokół siebie ludzi. I oni stwierdzili, że to oni są poprawnymi muzułmanami, a ta cała reszta zgniłych Almorawidów to już w ogóle nie są prawdziwi muzułmanie, więc to teraz oni będą mieć monopol na prawdziwy islam. I właśnie w górach Atlas te góralskie plemiona bardzo szybko się z nimi połączyły i stworzyli państwo Almohadów, które to napierało właśnie na Alego ibn Yusufa od południa. I kiedy on zmarł, no to całe to imperium Almorawidów już się posypało, chrześcijanie wlali się od północy, a na południu Almorawidzi zeszli z tych gór, zaczęli opanowywać Maroko, to nizinne, i w 1145 roku w bitwie pod Oranem zmarł ostatni ważny wódz Almorawidów i w tym momencie zaczyna się era Almohadów.
To nowe tchnienie, jakie almohadzi tchnęli w muzułman w Maroku i w Al-Andalus, było bardzo silne. W 1148 roku zdobyli już Kordobę. To świadczy o tym, że dosyć szybko udało im się opanować tą południową część Hiszpanii, która jeszcze pozostawała w rękach muzułmańskich. Później w 1160 roku almohadzi zdobywają Tunezję z rąk Rogera II, który przywodzi wikingami sycylijskimi, Normanami, jak ich nazywano. Wreszcie w 1172 roku udaje im się podporządkować wschodnie Tajfy, które nie uznawały ich władzy do tego czasu, i teraz mamy kalifat Almorawidów, który rzeczywiście jest potężny, zjednoczony i daje radę przeciwko chrześcijanom. Alfonso VIII zostaje doszczętnie pokonany pod Alarcos i to pokazuje, że sytuacja mogła się wtedy bardzo mocno odwrócić i mogło dojść do rekonkwisty, ponieważ muzułmanie byli na tyle silni, że mogli pójść na północ i odzyskać ziemię utracone przez ostatnie 100 lat. Jednakże, widząc tą porażkę i bojąc się, że właśnie dojdzie do czegoś takiego, chrześcijanie jednoczą się niesamowicie. Papież Innocenty III ogłasza krucjatę na Półwyspie Iberyjskim. Napływa mnóstwo rycerstwa z Europy Zachodniej. I dochodzi do wielkiej wojny z almohadami. W 1212 roku pod Las Navas de Tolosa Z północy nadciąga wielka chrześcijańska armia, natomiast z południa również rusza potężne wojsko almohadzkie. Podobno 56 dni przeprawiali się przez cieśninę gibraltarską. Tak potężna to była armia. I wreszcie 16 lipca pod Las Navas de Tolosa w 1212 roku dochodzi do decydującej bitwy, która zmieni losy Półwyspu Iberyjskiego. można by powiedzieć, że to taki hiszpański Grunwald. Kolosalna bitwa, która w znaczący sposób zmieniła bieg historii. Po stronie chrześcijańskiej stało około 40 000 wojowników, co jak na warunki hiszpańskiej rekonkwisty było kolosalną liczbą. Te wszystkie bitwy, o których wspominałem wcześniej w tym odcinku, to były starcia nie więcej niż 10 000 zbrojnych po jednej stronie. Często nawet tylko kilka tysięcy ludzi walczyło, jak na przykład w słynnej bitwie pod Onrique, która dała początek Portugalii. Tutaj natomiast, w wąwozie koło Las Navas de Tolosa, znalazło się całe rycerstwo północy. 57-letni król Kastylii, Alfons VIII Szlachetny, miał największy kontyngent, ale był też 55-letni król Nawarry Sancho VII Mocny ze swoimi rycerzami, a ponadto Piotr Katolicki z Aragonii, a także Alfons Gruby, król Portugalii. Naprzeciw nich na dogodnych, obronnych pozycjach ustawiło się około 50 000 żołnierzy kalifa Almohadów, Muhammada ad-Nasira. Było wśród nich mnóstwo łuczników, lekko zbrojnych oszczepników z Maroka, tysiące dobrze opancerzonej piechoty arabskiej z tarczami i włóczniami, a do tego co najmniej 10 000 berberyjskiej lekkiej jazdy. Chrześcijanie wykonali frontalny atak na pozycje muzułmańskie, ufając w potęgę swojej ciężkiej kawalerii, która rzeczywiście sprawdziła się w tym trudnym terenie bardzo dobrze i mimo oskrzydlających ataków ze strony Berberów, a także gradu strzał, które spadały na pędzących rycerzy, po paru godzinach ciężkich zmagań szyki almohadzkiej armii pękły i rozpoczął się nieskoordynowany odwrót. W wyniku tej bitwy potęga kalifatu Almohadów została złamana. Ich posiadłości na Półwyspie Iberyjskim teraz stały się przedmiotem rywalizacji Aragonii, Kastylii i Portugalii. Jedynie Grenada, odgrodzona wysokim pasmem gór Sierra Nevada, stała się bastionem muzułmańskiego oporu. Emirat Grenady został w 1237 roku utworzony przez tego samego Muhammada ad-Nasira, który dowodził w przegranej bitwie pod Las Navas de Tolosa. W 1246 roku uznał on władzę króla Kastylii Ferdynanda III Świętego i od tego czasu emirat będzie
wasalem w stosunku do Kastylii. Ferdynand 2 lata później osiągnął kolejny niezwykle istotny sukces. Zdobył jedno z najważniejszych miast Hiszpanii – Sewillę. Aragonia z kolei pod władzą Jaime el Conqueridor, czyli Jakuba Zdobywcy, szybko zebrała okruchy dawnego almorawickiego imperium. W 1229 roku aragońska flota zdobyła Majorkę, 5 lat później Minorkę, rok później Ibizę, a w 1238 roku Walencja ponownie wpadła w ręce chrześcijan, tym razem już na stałe. Ambicje Jakuba Zdobywcy sięgały jednak dalej, ku Sycylii. Tam zawarł sojusz z Manfredem Hohenstaufem i uzyskał jego córkę jako żonę dla swojego syna, Piotra III. Kiedy Jaime el Conqueridor zmarł w 1276 roku, był tytułowany królem Aragonii, hrabią Barcelony, królem Balearów oraz królem Walencji. W 1282 roku na Sycylii doszło do przewrotu. Nie podobała im się władza Andegawenów. Podniesiono bunt, więc Piotr III szybciutko załadował na statki swoich rycerzy i popłynął na Sycylię, gdzie w Palermo zostaje ciepło przyjęty przez rebeliantów i zostaje królem tej wyspy. Przy okazji w 1283 roku zdobywa Maltę i dzięki temu imperium morskie Aragonii szybko się powiększa. Natomiast Portugalia, dla której rekonkwista zakończyła się w połowie XIII wieku, zwrócona jest coraz bardziej twarzą ku Oceanowi Atlantyckiemu. Rozpoczyna się era budowania przez to małe królestwo wielkiej morskiej potęgi. W XIII i XIV wieku ogranicza się ona na razie do nieśmiałej penetracji zachodnich wybrzeży Afryki. Nastaje XIV wiek. W 1348 roku do wschodnich wybrzeży Hiszpanii dociera czarna śmierć i choroba ta rozpowszechnia się po całym Półwyspie Iberyjskim przez kolejne miesiące. Żniwo tutaj jest kolosalne. W niektórych miastach znika połowa populacji. Tak wielkie straty w ludności powodują, że wiele terenów uprawnych zostaje opuszczonych. Nie ma kto pracować. Następstwem tej epidemii jest fala głodu, która jest spowodowana brakiem rąk do pracy. Ludzie pogrążeni są w smutku, w zwątpieniu i dochodzi też do znacznego załamania dotychczasowych więzów społecznych i będzie to tak naprawdę przyczynek do poważnych przemian strukturalnych w Hiszpanii, ponieważ dawna struktura feudalna w obliczu tej katastrofy nie mogła zostać utrzymana. W 1350 roku umiera Alfons XI Kastylijski i władzę obejmuje jego syn Piotr. Niestety jego matka, Maria Portugalska, mści się zaraz na kochance swojego niedawno zmarłego męża i każe ją zamordować. Problem w tym, że kochanką Alfonsa IX nie była jakaś tam wieśniaczka, ale bardzo zacna szlachcianka, Eleonora Guzman, która w swojej rodzinie miała na przykład świętego Dominika, a jej pradziadkiem był król Kastylii Alfons IX. Zabicie jej spowodowało wielki bunt, w szczególności jej synów, Henryka i Ferdynanda, którzy byli biologicznymi synami poprzedniego króla Alfonsa XI. Wybuchła wojna domowa przeciwko Piotrowi i jego matce. A stronę Henryka i Ferdynanda bierze Piotr IV Aragoński i w ten oto sposób dochodzi do tak zwanej wojny dwóch Piotrów, która to ma wymiar bardzo międzynarodowy, gdyż dynastie europejskie są w owym czasie jak naczynia połączone. Tak więc Anglia staje po stronie Piotra z Kastylii, a Francja wspiera Piotra z Aragonii. Dochodzi do wielkiej bitwy pod Navarrete w 1367 roku, gdzie armia kastylijska wspierana przez rycerstwo angielskie oraz słynnych longbowmenów pod wodzą jeszcze słynniejszego Edwarda, zwanego Czarny Książę, syna króla Edwarda III Plantageneta, wygrywa z wojskami Henryka Trastamara i jego francuskich sojuszników. Mimo to
Wojna domowa trwa nadal i kończą ją dopiero rokowania pokojowe odbywające się w namiocie rozbitym pod zamkiem Montiel 2 lata później. W namiocie tym bez świadków pertraktują Piotr I, król Kastylii od 1350 roku oraz Henryk Trastamara, który walczy o ten tron od 20 lat, po tym jak jego matkę kazała zamordować Maria Portugalska. Panowie negocjują tak zawzięcie, że z namiotu wychodzi żywy tylko jeden z nich, Henryk. W tej sytuacji jego droga do kastylijskiej korony jest znacznie ułatwiona i zdobywa ją wnet po tym morderstwie, tworząc nową dynastię na hiszpańskiej scenie politycznej, choć de facto starą, bo królowie Trastamara po mieczu cały czas są potomkami dynastii burgundzkiej, jako że, jak pamiętacie, Rajmund z Burgundii poślubił w 1090 roku królewnę Urakkę. Kolejną ciekawą awanturą na Półwyspie Iberyjskim w XIV wieku była wojna o sukcesję portugalską w 1383 roku. Po wygaśnięciu tamtejszej dynastii burgundzkiej utworzonej przez Alfonsa Enriqueza w 1139 roku. Po zmarłym królu Ferdynandzie została tylko 10-letnia córka Beatrycze, która miała jako jedyna prawa do tronu. Ale oczywiście taką okazję nie mógł przepuścić jej sąsiad ze wschodu, król Kastylii Jan, który także pochodził z jednej z gałęzi dynastii burgundzkiej. Dochodzi do wojny, w której Portugalię wspierają Anglicy, a Kastylię Francja, Aragonia i nawet najemnicy genueńscy. W decydującej bitwie pod Aljubarrota w 1385 roku wojska Beatrycze i jej przyszłego męża, Jana Wielkiego, zwyciężają najeźdźców z Kastylii i w ten sposób niepodległość Portugalii zostaje zabezpieczona na kolejne wieki. Nastaje teraz w Portugalii okres niesamowitego rozwoju, który sprawia, że to peryferyjne królestwo staje się światową potęgą. Podwaliny pod późniejsze wielkie zdobycze Portugalii położyli właśnie Jan I Wielki, zwany też Dobrym, który rządził przez prawie 50 lat do 1435 roku i jest czczony w Portugalii jako największy władca tego kraju, ale niewiele ustępował mu także jego syn, Henryk Żeglarz, który rozwijał to, co zbudował jego ojciec. Portugalczycy w 1415 roku zdobyli Ceutę, strategiczną twierdzę na afrykańskim brzegu, i otworzyli sobie w ten sposób drzwi do dalszej ekspansji. Teraz portugalskie statki zapuszczać się będą coraz dalej i dalej na południe, a w efekcie skolonizują oni Azory, Wyspy Kanaryjskie, a także później Wyspy Zielonego Przylądka. Dotrą też w 1436 roku do Rio de Oro, czyli Złotej Rzeki, gdzie założą punkt handlowy i czerpać będą zyski z handlu złotem pochodzącym z Mali. Oczywiście dobrobyt w Portugalii w XV wieku spowoduje, że dojdzie tam do eksplozji demograficznej, a ten nadmiar ludności zostanie skierowany za ocean, co będzie w przyszłości skutkować tym, że na przykład tak wielki kraj jak Brazylia mówi dzisiaj po portugalsku. Ale to już jest zupełnie inna historia. Tymczasem wróćmy jeszcze do Kastylii, gdzie w 1469 roku 18-letnia Izabela poślubia Ferdynanda Aragońskiego, tworząc w ten sposób unię personalną pomiędzy tymi dwoma najpotężniejszymi królestwami Hiszpanii. To połączenie będzie miało kolosalne skutki dla świata, ponieważ zjednoczenie półwyspu pod ich rządami da możliwość hiszpańskiej ekspansji kolonialnej. Jednak po kolei, bo sprawa nie była aż tak prosta. W połowie XV wieku w Kastylii rządzi Jan II. Ze swoją pierwszą żoną, Marią Aragońską, miał 3 córki i jednego syna, Henryka. Natomiast kiedy Maria, mając tylko 41 lat, umiera, Jan bierze za żonę młodziutką Izabellę Avis z Portugalii. Ona to rodzi królowi córkę,
która po matce nazwana zostaje Izabelą. Jan II umiera w 1454 roku, a Izabela ma dopiero 3 lata, więc władzę obejmuje jej przyrodni brat Henryk, który jednak jest władcą fatalnym, w historii hiszpańskiej zwany jako Enrique el Impotente, to znaczy bezsilny. Jak to zwykle bywa w takich czasach, kiedy król jest słaby, to arystokracja panoszy się po kraju, mając na uwadze jedynie swój partykularny interes, a nie dobro całego kraju. Chaos w Kastylii narasta i w tych okolicznościach 18-letnia Izabela, nie oglądając się na dwór swojego półbrata Enrique, podejmuje samodzielną decyzję o małżeństwie z Ferdynandem Aragońskim. Jest w Kastylii silne stronnictwo proaragońskie, zważywszy na to, że władza Enrique el Impotente prowadzi kraj do upadku. Izabela nie chce jednak występować otwarcie przeciw bratu. Ten jednak szybko umiera, bo w 1474 roku i wtedy droga do kastylijskiej korony jest dla Izabeli otwarta. Ale część arystokracji, tej, której anarchia była na rękę, wysuwa na tron inną pretendentkę, córkę Enrika, Joannę. A dramaturgii sytuacji dodaje to, że panuje powszechne przeświadczenie o tym, iż Joanna nie jest biologiczną córką Enrique, który w sypialni nie był przykładem hiszpańskiego ogiera. Dochodzi do wojny domowej. Młodziutką Joannę wspiera król Portugalii Alfons V, a po stronie Izabeli staje oczywiście Ferdynand i Aragonia. Wojnę wygrywają zwolennicy Izabeli i w ten sposób rozpoczynają się rządy słynnej pary Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli zwanej katolicką ze względu na jej ponadprzeciętną pobożność, czyli dbałość o interesy Kościoła. Korzystając z problemów wewnętrznych Kastylii w latach 70. XV wieku, emir Grenady Ali Abu al-Hasan podjął kroki mające na celu umocnienie jego pozycji i wyrwanie się spod zwierzchności chrześcijan. Nasiliły się łupieszcze rajdy na teren Kastylii, a nawet ataki na pograniczne zamki i próby przejęcia ich jeden po drugim. Upadek jednego z takich zamków był właśnie świetnym pretekstem dla władców Hiszpanii do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny z Grenadą, ale zanim wysłali tam wojsko, wspierali innego dowódcę muzułmańskiego, wsadzając go na tron Grenadzie, licząc, że ten będzie im uległy. Ale on zbuntował się 10 lat później i wówczas Izabela z Ferdynandem wysłali pod mury tej potężnej twierdzy 10-tysięczną armię, która po długim oblężeniu 2 stycznia 1492 roku przyjęła kapitulację głodującej Grenady. Po zdobyciu ostatniego bastionu muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim, katoliccy monarchowie znaleźli sobie nowych wrogów. 31 marca 1492 roku wydali słynny edykt z Alhambry, w którym dawali Żydom 4 miesiące na opuszczenie Hiszpanii na zawsze. Doprowadziło to do ogromnego egzodusu ludności żydowskiej, bo w całej Hiszpanii mieszkało ich wówczas około 500 000. Wcześniej, pod władzą muzułmanów, generalnie wiodło im się dobrze, bo ci, panując od samego początku nad ludnością, która była wielowyznaniowa, nie mogli sobie pozwolić na ostre represje religijne, bo ich władza szybko zostałaby obalona. Dlatego ucisk ze strony muzułmanów zwykle ograniczał się do tego, że po prostu innowiercy płacili wyższe podatki. Ale teraz, kiedy Kastylia i Aragonia były połączone, a do tego na wskroś chrześcijańskie i płonął w nich ogień właśnie ukończonej rekonkwisty, sprawa wyglądała zupełnie inaczej i dlatego mogli sobie pozwolić na taki krok. Smutnym żartem jest to, że tysiące Żydów, którzy w tych krótkich 4 miesiącach uciekli z Hiszpanii, uciekło do Portugalii, a tam 6 lat później Manuel Szczęśliwy postanowił ożenić się z córką Izabeli i Ferdynanda, a ci zażądali od niego, że zgodzą się na wydanie swojej córki za niego, jeżeli ten, podobnie jak oni, wypędzi Żydów ze swojego kraju.
Więc ten portugalski król, chcąc mieć żonę z pierwszej ligi, wprowadził również u siebie edykt z Alhambry. No i teraz wiele osób pyta, skąd tyle Żydów na przykład w Krakowie w średniowieczu, czy później w XVII-XVIII wieku w Polsce. Ano stąd właśnie, że z bardzo wielu krajów europejskich byli oni w taki sposób wypędzani i na tym europejskim morzu fanatyzmu religijnego my naprawdę się wtedy bardzo wyróżnialiśmy na plus. W tym miejscu chciałbym też niezwykle mocno podziękować wszystkim tym, którzy dotarli ze mną w tej długiej wyprawie przez wieki i historię Półwyspu Iberyjskiego. Dotarli ze mną do praktycznie końca już tego filmu, zostało jeszcze maksymalnie 10 minut, a ja teraz chciałbym Was bardzo zachęcić do wspierania mojego kanału. Wasze wsparcie daje mi możliwość tworzenia treści nie zważając na monetyzację, a ta jest bardzo kapryśna, szczególnie kiedy mówię o rzeczach tak niepopularnych jak przed chwilą. Dziś również szczególnie dziękuję moim pierwszym wspierającym, którzy są ze mną już grubo ponad rok. Jest to Przemo1, Piotr Szatkowski, Maciek Dunin, Chnos Silvercraft i Rafał Bezdzietny. I tak oto w 1492 roku Reconquista ostatecznie dobiegła końca i był to niezwykle ważny moment w historii Europy i świata, ponieważ to uwolniło niesamowite siły drzemiące na Półwyspie Iberyjskim, który tak dla porównania jest 2 razy większy niż Polska, więc jest to naprawdę ogromny potencjał ekonomiczny i teraz dzięki temu możliwe stały się te wielkie odkrycia geograficzne, ponieważ Portugalczycy i Hiszpanie nagle nie mieli co robić, można tak powiedzieć kolokwialnie. Oczywiście mogliby uderzyć na południe przez Gibraltar i próbować opanować Maroko, ale to dla nich nie miało większego sensu, ponieważ Maroko było krajem już znacznie biedniejszym niż Półwysep Iberyjski, znacznie bardziej pustynnym, a co więcej, ci Berberowie, którzy tam mieszkali, byli strasznie trudni do opanowania, o czym przekonali się wcześniej władcy muzułmańscy, później Almorawidzi, Almohadzi, więc tam naprawdę nie było zbyt fajnie królować. Dlatego oni swoje wysiłki skierowali za ocean i to był ich wspaniały sukces, ponieważ dzięki temu, że właśnie zakończyli rekonkwistę, uporali się z muzułmanami, teraz mogli zająć się podbojem świata i to Portugalia z Hiszpanią zrobiła w XVI-XVII wieku przewspaniale, w sensie dla nich wspaniale, bo cały ten podbój Ameryki Południowej to jest jedno wielkie ludobójstwo tak naprawdę, ale zbudowali rzeczywiście potężne imperium, które później się zawaliło z powodu jak zwykle kiepskich rządów, ale właśnie do tych kiepskich rządów chciałbym nawiązać, ponieważ potężna Andaluzja, o której Wam opowiadałem wcześniej, za panowania jeszcze Abd al-Rahmana III i później, zawaliła się tak naprawdę nie z powodów takich, że chrześcijanie byli tak potężni i tak waleczni i tacy rycerscy, że byli w stanie pokonywać tych muzułmanów na południu, bo ekonomicznie oni nie mieli żadnych szans i potencjał ekonomiczny w wojnie, jak wiecie, jest bardzo ważny. Lecz muzułmanie po prostu mieli bardzo niestabilny system sprawowania rządów. Tamci kalifowie mieli mnóstwo tych swoich synów. Każdy z nich później chciał sięgnąć po władzę. Robiły się oczywiście wojny wewnętrzne i generalnie, gdyby była w nich jedność, to Hiszpanie z północy nigdy nie zrobiliby żadnego sztycha na południu i nie odbiliby tej ziemi. Natomiast właśnie wewnętrzne podziały i słabość kalifatu Umajadów spowodowały, że to wszystko się posypało i chrześcijanie byli w stanie odzyskać swoje ziemie. Bardzo ciekawym elementem właśnie kultury hiszpańskiej jest to, że tam, podobnie jak w Polsce, klasa rycerska była bardzo liczna, aczkolwiek w Hiszpanii rodowód jest nieco inny, ponieważ ona wzięła się stąd, że bardzo łatwo było w czasie rekonkwisty zostać rycerzem. Takich ubogich rycerzy nazywano hidalgo. To byli ludzie, którzy po prostu potrafili się uzbroić i jako tacy stawali na równi z rycerzami do walki i służąc jako de facto rycerz pod rządami któregokolwiek z królów iberyjskich, stawali się stopniowo szlachcicami.
a że wolność osobista ludzi mieszkających na Półwyspie Iberyjskim była bardzo wysoka, znacznie wyższa niż w innych częściach Europy, ponieważ tam oni osadzali się często na tych ziemiach, często najeżdżanych przez wrogie armie, musieli być uzbrojeni, a skoro byli uzbrojeni, to posiadali też dużą wolność osobistą, więc ci chłopi hiszpańscy mieli znacznie lepszą pozycję, bo mieli swoje samorządy, mieli swoją broń, którą często używali właśnie do walki przeciwko muzułmanom i nie byli traktowani tak z buta jak w innych częściach Europy. No i wreszcie właśnie też często awansowali do pozycji hidalgo, czyli tych biednych rycerzy, biedniejszych takich rycerzy, którzy byli w stanie na równi z innymi cavaleros, czyli jeźdźcami, walczyć w wojnach, których na Półwyspie Iberyjskim przez średniowiecze, jak Wam opowiedziałem dzisiaj, było mnóstwo. Ja Wam z tego miejsca bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten długi odcinek o historii Hiszpanii, który dla Was tutaj nagrałem, podoba Wam się. Polecam Wam te dwa filmy, skoro już obejrzeliście ten. One będą dla Was bardzo ciekawym uzupełnieniem tej wiedzy. A poza tym dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego kanału i zapraszam na kolejne, mam nadzieję, równie ciekawe filmy. Do zobaczenia. Hej! Droga prowadząca na zamek też jest bardzo ciekawa. Castillo de Alfofra. Muzułmańska twierdza z czasów panowania tutaj Maurów w średniowieczu. Wejście na zamek wreszcie już blisko. Jest 18 grudzień, 18 stopni. Zamek jest tak naturalnie obronny, że ja nie mam pojęcia, po co oni tu w ogóle mury budowali. To są ściany skalne, które go chronią od południa.